Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także dekonstrukcje znanych utworów. Dzisiaj będzie Yazoo i Don't Go, które chyba zawsze będzie mi się kojarzyć z Tomkiem Beksińskim, Piotrem Kaczkowskim, najlepszymi czasami radiowej trójki, przebudzeniem ze stanu wojennego zimowego snu i promykiem nadziei, że kiedyś będzie lepiej. Zapraszam. Po opuszczeniu zespołu Depeche Mode, którego był założycielem i twórcą utworów na pierwszą płytę Speak and Spell, Vince Clarke odpowiedział na anons wokalistki Alison Moyet, poszukującej grupy bluesowej. Zresztą znał już ją wcześniej i mieszkali w bliskim sąsiedztwie, choć ona nie znała jego. W tym zderzeniu bluesowego śpiewania i nowoczesnej elektroniki było coś upiornego, wręcz nieprzyzwoitego, co stało się zarówno źródłem sukcesu, jak i szybkiego końca duetu. W zasadzie od samego początku było jasne, że Yazoo to tylko przystanek na drodze obojga artystów, ale jakże znaczący dla muzyki. Co ciekawe, Alison i Vince w zasadzie nigdy się dobrze nie poznali. Praktycznie nie rozmawiali ze sobą i spotykali się tylko w studiu podczas nagrań. Stali się sławni, zanim jeszcze wypili ze sobą pintę piwa. I chyba nigdy tego nie zrobili. Po rozpadzie Yazoo Alison przeszła coś w rodzaju załamania nerwowego i na rok zamknęła się we własnym domu, mając 22 lata i bez szans na dalszy rozwój. A jednak w końcu z tego wyszła i świat ją naprawdę docenił. Vince z kolei wreszcie znalazł swoją kombinację pod postacią Erasure. Nazwa Yazoo pochodziła od nazwy bluesowej wytwórni w USA i na tamtym rynku sprawiała same kłopoty. Najpierw poszło w komin 3,5 miliona funtów na sprawę sądową, a potem doszła do tego konieczność zmiany nazwy na Jazz, pod którą grupa była znana w Stanach. Mały kaprys, a tyle problemów. Początek łatwy nie był, bo wraz z odejściem z Depeche Mode Clarke stracił też kontrakt nagraniowy z Mute Records i musiał chodzić za nim od nowa. Szef wytwórni, Daniel Miller, nieszczególnie polubił pierwszy utwór duetu Only You, a zainteresował się nim dopiero wtedy, gdy przyciągnął uwagę innych wydawców. Gotowy już był Don't Go, ale Clarke i Moyet sądzili, że jest on zbyt dobry, by znalazł się na stronie B singla z Only You. I tak powstał inny wielki przebój grupy, Situation, który potem zrobił dużą karierę w Ameryce, ale już głównie jako remix. Cała zakontraktowana wówczas płyta duetu powstawała w londyńskim studiu Blackwing. Jej produkcją nie zajął się jednak Daniel Miller, jak chciał tego Clarke, a na dodatek studio było już zabukowane i Vince oraz Alison musieli nagrywać od 5-6 rano do 11 i to głównie na strychu pomieszczenia. Siłą rozpędu jej współprodukcją zajął się właściciel studia, Eric Radcliffe. Pewnie dlatego krążek ten nosi tytuł Upstairs at Eric's. Płyta ukazała się w sierpniu 1982 roku i na Wyspach zrobiła gigantyczną karierę, sprzedając się w 300 000 egzemplarzy, lądując na drugim miejscu rankingów i okrywając się platyną. Tę strychowość całej płyty trochę słychać w Don't Go. Syntezatory lekko nie stroją, klaśnięcia nie są idealne, momentami słychać, że były robione z kopii tego samego dźwięku, a w kilku miejscach grane z ręki partie mają nieco zbyt mocno swingującą rytmikę, ale te drobiazgi wykonawcze są jednocześnie częścią specyficznego klimatu tego utworu. Zresztą wszystko przestaje mieć znaczenie, gdy wchodzi potężny wokal Alison. Miłośniczka bluesa, wokalistka punkowa w trakcie całej swojej kariery, zaskakująco zmieniająca swój wygląd artystka, doskonale odnalazła się w tej zimnej, syntezatorowej muzyce, nadając jej drapieżność i nieposkromione emocje. To była potężna dawka ekspresji na tle dość chłodnych, wykalkulowanych dźwięków. Aranżacja jest umazana w pogłosie, a jednocześnie bardzo taka ascetyczna, sprawiając wrażenie, że zaraz się rozsypie z braku spoiwa. Dlatego dekonstrukcja samych instrumentów nigdy nie odda prawdziwego ducha tego utworu, ale przecież nie po to jej dokonuje.
Nie jest też moją ambicją precyzyjnie odwzorować brzmienia, choć staram się do nich zbliżyć za pomocą współczesnych narzędzi, by tą metodą pokazać ten utwór od środka. Cała płyta nie ma zbyt obszernej dokumentacji, więc w przypadku tej kompozycji musiałem bazować na strzępkach informacji i dość lakonicznych wypowiedziach związanych z nią osób. Sam Vince Clarke stwierdził, że po prostu kręcił i nagrywał, gdy mu się coś spodobało. Tak na dobrą sprawę dopiero drugi raz nagrywał płytę, więc studio cały czas było dla niego nowością. Podczas nagrań używano przede wszystkim syntezatorów Pro One, ARP 2600 i Juno 60, wspierając się sekwencerami ARP Sequencer oraz Roland MC4, dokonując cudów, by uzyskać ich synchronizację pod kątem nakładek, głównie w przypadku bębnów, które były wielowarstwowe i pochodziły przede wszystkim z ARP 2600. Używano konsolety AMEK i 16-śladowego magnetofonu TIAC. Don't Go otwiera pierwszą płytę Yazoo, więc na samym początku usłyszymy to. Rzecz cała powtarza się w dalszych sekcjach utworu, ale nigdy nie pojawia się w tym samym momencie co wokal. W takich piosenkach władca może być tylko jeden. Czego użyłem? Oczywiście cyfrowej kopii Pro One, tu pod postacią Arturia Prophet. To brzmienie jest jednocześnie łatwe i skomplikowane. Łatwe, bo bazuje tylko na 2 oscylatorach fali piłokształtnej, a skomplikowane, bo wystarczy nieznaczny ruch którąkolwiek gałką obwiedni i jest, jak to mówią ornitolodzy, po ptakach. Cała rzecz to kwestia odstrojenia. Dosłownie 3% dla oscylatora B i po 2% dla oscylatora A poprzez tor polifonicznej modulacji. Gdyby tego nie było, mielibyśmy po prostu syntetyczne flety. Ale 2% tu i 1 tu i od razu jesteśmy w innym sonicznym wszechświecie. Kolejna sprawa to dobór czasu w obwiedni. Wystarczy nieznacznie skrócić atak i barwa wymyka nam się z rąk. A jeśli za mocno go wydłużymy, to robi się ślamazarnie i skrzypcowo-trąbkowo. Wyostrzyłem ten dźwięk korekcją, a na wyjściu grupy, bo jest tu też druga ścieżka lead, dodałem pogłos z epoki, którym jest najprawdopodobniej użyty w oryginale Lexicon 224. Żeby zwiększyć wrażenie przestrzeni, można wydłużyć czas pre-delay, symulując odległość od ścian, czyli czas pierwszego odbicia. Sam Pro One jest trochę zbyt chudy jak na tak istotną partię, dlatego podpiera się drugim Pro One, czyli tutaj Prophetem, w którym ustawiłem filtr tak, aby trochę kwakał i nie dodałem do niego żadnego odstrojenia, które w dźwiękach niższych o oktawę od zasadniczych rozmyłoby precyzję ataku. I jeszcze pogłosik.
I witamy w latach 80. A dokładnie w pierwszej połowie lat 80. Konkretnie w 1982 roku. Jakoś tak wiosną. Duże znaczenie ma ta syntetyczna sekcja dęta. Jest niewielkie prawdopodobieństwo, że Vince Clarke używał Jupitera 8, jeśli już, to raczej Jupitera 4. Niewiele instrumentów elektronicznych potrafi nadać dźwiękom taką formę potężnej sekcji dętej. Jupiter to umie. Wystarczy użyć nisko strojonych oscylatorów z falą piłokształtną i w przypadku takiego dźwięku spędzić jakiś tydzień na dopracowaniu odpowiedniej głośności filtru. Sam filtr ustawiony jest bardzo nisko, ale za to jego modulacja, czyli w tym wypadku otwieranie, blisko maksimum, bo filtr musi się gładko otworzyć, bez gwałtownych skoków i równie gładko zamknąć, a jednocześnie dać właściwy czas wybrzmiewania dźwięku. Nawet krzywe spojrzenie na suwaki może zrujnować tę strukturę. Od cały urok syntezatorów analogowych. Podobnie jak kiedyś w telewizji w standardzie NTSC. Never the same color. Było mi trochę mało, więc dodałem Juno, tu w wersji TAL, którego do takich dźwięków ustawia się z gracją baletnicy. Wszystkie oscylatory włączone. Wspólna obwiednia filtru i głośności. Głęboka modulacja filtru oraz wypełnienia dla prostokąta. I mały chorusik. I całość otwiera się tak. Teraz bas. Pro One, czyli tu Prophet, i dość prosta konfiguracja, także w dużej mierze oparta na drobiazgach. Nisko wstrojone oscylatory. Jeden z przebiegiem piłowym, a drugi mający być nośnikiem basu z falą trójkątną oraz prostokątną. Trzeba włączyć unisono i trochę odstroić głosy. Pojawia się wówczas takie lekkie fazowanie, ale tutaj dźwięki są bardzo krótkie, więc nie będzie tego zbytnio słychać. Za to brzmienie będzie bogatsze. Czas decay dla filtru trzeba ustawić tak, żeby barwa zdążyła dać naszym uszom czas na rozpoznanie wysokości dźwięku, inaczej to będzie tylko bulgot albo stukanie. Aby wyeksponować element transientowy, użyłem kompresora FETpressor, który tutaj zastępuje Urei 1176, ponieważ można w nim wyłączyć wrażliwość na najniższe tony, zatem transienty zostają bez destrukcji cennego, tłuściutkiego dołu. Obowiązkowy 80sowy pogłos i soczysta korekcja pozwalająca zrobić mocny bas. I mamy wszystkie trzy harmoniczne składniki wejścia.
Potem zaczyna śpiewać Alison, więc w zasadzie można wyłączyć wszystko i słuchać tylko jej, ale jednak jakiś akompaniament być powinien. Ten utwór jest wyjątkowo oryginalny pod wieloma względami, ale dwa natychmiast rzucają się w uszy. Nie ma żadnego hi-hatu, ani w ogóle blach, przeszkadzajek i innych elementów perkusyjnych. Nic, kompletna cisza w górze pasma. Co ma też swój urok, bo takiej wokalistce jak Muaye nie można przeszkadzać. Tutaj cała aranżacja jest na jej usługach. A druga rzecz to brak jakiejkolwiek partii harmonicznej pod postacią tak zwanego padu, czyli na ogół syntetycznych smyczków snujących całe akordowe tło. To prawdziwy ewenement. Zamiast tego i zapewne zamiast hi-hatów jest natomiast to. Nieco arytmiczne, szesnastkowe arpeggio grane w schemacie 3-3-2-3-3-2 na jeden takt. Z takim akcentowaniem trudno się połapać w rytmie tej partii, która staje się nieoczywista i wije się jak bluszcz wokół pulsującego, synkopującego basu. Wydaje mi się, że sam styl śpiewania Alison wymusił takie rozchwianie metrum i przesuwanie akcentów, ale prezentuje się to imponująco. Całość zostaje uporządkowana dopiero przez bęben, który mówi słuchaczom, gdzie trzeba tupnąć, a gdzie klasnąć. I to dosłownie. Ale żeby nie było to takie oczywiste, same klaśnięcia są lekko rozchwiane, nieprecyzyjne, trochę za werblem i każde jest inne. W przypadku bębnów zdałem się na swoje sprawdzone metody, starając się trochę nawiązać do oryginału. Podstawowy rytm to próbka stopy z Alizes HR16, którego wtedy jeszcze nie było na świecie, a werbel z Lindrama, który już był. Oba z kompresją, która trochę łagodzi kanty. Do tego druga warstwa z elektroniczną stopą Simonsa, dającą wypełnienie, i werblem z TR-808 dającym impet. Z takimi klaśnięciami zawsze jest ostra jazda bez trzymanki. Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż klapy, a jednak aby uniknąć sztuczności i nienaturalności, trzeba się nakręcić. Nic nie może się powtarzać. Miejsce, głośność, barwa. Dlatego programowałem je bez siatki tempa, na słuch i wyczucie. Każde klaśnięcie osobno. Klaśnięcia są 4, wszystkie pod postacią sampli mających swoje korzenie w takich instrumentach jak TR-909, Lindram i różne syntezatory, nawet do końca nie wiem jakie. Dobierałem je pod kątem barwy, klimatu i czasu wybrzmiewania, a następnie siałem na ścieżce, słuchając całości i starając się uzyskać klimat brzmieniowy grupy klaszczących w dużym, pogłosowym pomieszczeniu. W charakterze pogłosu użyłem emulacji płyty EMT, całość skompresowałem, a potem poddałem korekcji subtraktywnej dla zachowania zapasu dynamiki, by zbliżyć się brzmieniowo do klaśnięć słyszalnych w oryginale. Cały czas dbając o to, by klaśnięcia były trochę za werblem, a nie dokładnie w punkt, zwłaszcza w przejściach. Wszystkie tomy, które pojawiają się w drugiej części utworu, pochodzą z Simonsa i Lindrama. To surówki, bez żadnego szlifowania, żywcem wyjęte pod postacią sampli z oryginalnych instrumentów.
Partia ARP 2600 była grana z ręki, to wyraźnie słychać w nagraniu. Ewidentnie Vince dogrywał ją do już nagranej partii rytmicznej. Wykreowanie tego brzmienia jest dość proste, o ile zna się zasadę konfiguracji tego instrumentu. Domyślnie VCO1 i VCO2, czyli oscylatory, generują sygnały prostokątne, ale chcąc uzyskać piłę, trzeba już użyć kabelków. Potem odstrajamy oba oscylatory o kilkanaście procent w przeciwne strony i otwieramy filtr z dość agresywnie ustawioną obwiednią. A na koniec, oczywiście przecież to 1982 rok, więc musi być pogłos. Solówka w tym numerze w niczym nie przypomina rockowych partii tego typu. Mamy 3 zagrywki na tak ustawionym Pro One, czyli trochę po basowemu, a do tego 3 kawałki arpeggio na bardzo, ale to bardzo ciemnej barwie i krótkich obwiedniach, by dźwięki ładnie plumkały i szybko zanikały. Posłuchajcie, jak efektownie brzmi to z basem, a potem interesująco przechodzi w zagrywkę i w końcu w zwrotkę. Bardzo ładne i mądre rytmicznie oraz harmonicznie. Jest tu jeszcze jeden ciekawy fragment. Nie sądzę, by był zaplanowany, po prostu wyszedł i zabrzmiał świetnie. Oba te elementy są moją ulubioną częścią tego utworu i bardzo lubię słuchać tego bez bębnów, wychwytując te trochę zapewne niezamierzone, ale bardzo smaczne kąski harmoniczne. Słychać w tym utworze swoistą, młodzieńczą świeżość, nowe otwarcie, próbę wyrwania się z elektronicznego schematu. Vince i Alison nie mieli jasnego obrazu celu, do jakiego zmierzają, po prostu nagrywali i tak wyszło. Choć Clark miał już za sobą 1 płytę i kilka przebojów Depeche Mode, to jednak wciąż uczył się studyjnej pracy. Zresztą zdobył doświadczenie bardzo szybko, bo już za 2 lata otworzył własne studio. Na pewno był też sfrustrowany tym, że odszedł z DM w zasadzie na progu ich wielkiej kariery. Don't Go to bardzo prosta kompozycja, w której dzieje się niewiele i która bez głosu Alison mogłaby przejść kompletnie niezauważona. A jednak ta próba połączenia chłodnej, wydawać by się mogło, elektroniki z feelingiem i emocjami okazała się całkiem udana i przyniosła artystom światową sławę, z owoców której korzystają do dziś. Całą sesję od początku do końca znajdziecie tutaj, mogąc ją obejrzeć i posłuchać. Nie zapominając przy tym, by zawsze trzymać się 0 decybeli. PL